Dzień dobry, nazywam się Galina Tarasiuk i zapraszam do serii Praca z traumą. Dzisiejszy odcinek o wydarzeniach i ich potencjale traumatycznym. Trudne wydarzenia życiowe są wyzwaniem dla naszej psychiki, dla naszego układu nerwowego i mogą pozostawiać w nas bolesny ślad, czyli traumy. Nie oznacza to, że każdy człowiek, który spotkał w swoim życiu jakieś trudne wydarzenie i go przeżył, jest straumatyzowany. My mamy bardzo dużo naturalnych umiejętności, predyspozycji do zdrowienia. I jeśli mamy takie cudowne wsparcie najbliższych, rodziny, przyjaciół, to możemy wyzdrowieć bez terapii. Możemy wyzdrowieć, odzyskać zaufanie do życia, radość bycia sobą. Niestety, jeśli takich wspierających okoliczności zabraknie, te urazy mogą z nami pozostać w naszej psychice, w reaktywności układu nerwowego i w reakcji naszego ciała fizycznego. Więc obserwując takie trudne wydarzenia lub serię wydarzeń, które mają najwyższy potencjał traumatyczny, można wyodrębnić ich wspólne cechy. Wszystkie traumatyczne wydarzenia są zagrożeniem życia lub zdrowia i skutkują utratą poczucia bezpieczeństwa, ale dzieje się to z różnych powodów i w różnych okolicznościach. Pierwszą grupę wydarzeń możemy opisać jak za dużo i za szybko, czyli szok, przytłoczenie. W sytuacjach, które nas przerastają, czyli dzieje się coś zbyt dużego dla naszego układu nerwowego, dla naszego pomieszczenia i dzieje się to zbyt szybko, bardzo często jeszcze dochodzi taki element zaskoczenia, bo też te wydarzenia dzieją się niespodziewanie, nagle, więc nasz autonomiczny układ nerwowy odbiera natychmiast te bodźce jak zagrażające życiu lub zdrowiu. Zatem instynkt przetrwania w ułamku sekundy uruchamia nieświadome wzorce defensywne lub ofensywne. I w zależności od naszych predyspozycji, bez naszego świadomego wyboru, my jakoś zareagujemy na tę sytuację. I może to być wybuch, możemy tą sytuację jakoś spróbować zwalczyć krzykiem, jakąś taką reakcją bardzo ekspresyjną na zewnątrz. Możemy oczywiście próbować uciekać i unikać spotkania z takim wydarzeniem, ale najczęściej to wydarzenie jest tak szybkie, tak duże i tak nagle nas spotyka, że wpadamy w takie poczucie bezruchu, czyli zamrożenia i bezsilności. I wtedy pozwalamy, żeby ta sytuacja po prostu nam się działa. Dla drugiej grupy wydarzeń wspólnym jest poczucie osamotnienia, opuszczenia, zdrady. W sytuacjach, w których czujemy się bardzo samotni, opuszczeni, zdradzeni, nawet codzienna rutyna może sprawiać trudność i kłopot. W takich sytuacjach wewnętrznie odnosimy wrażenie, że nie ma dla nas nikogo, kto by chciał z nami spędzić czas, kto by chciał nas wysłuchać, czyli odnosimy takie wrażenie, że nie ma dla mnie nikogo, nie ma dla mnie rozwiązania. To jest bardzo trudne doświadczenie, więc zaczynamy tracić kontakt ze sprawczością i poczuciem wartości. Czujemy się bardzo odizolowani, czujemy się odrzuceni, zatracamy poczucie przynależności. I wtedy każde życiowe wyzwanie może nas przerosnąć, może stać się tym za dużo. Więc szczególnie można zwracać uwagę, że chce nam się schować, uciec od całego świata i
wszystkie sprawy, które wymagają kontaktu z innym człowiekiem, będą dla nas wyzwaniem. Trzecią grupę wydarzeń możemy opisać jak bardzo dużo przez zbyt długo. To jest takie wypalenie się. Zaczynamy jako silni, pełni wigoru, entuzjazmu i zaczynają przychodzić wyzwania w różnych sferach naszego życia. Na początku świetnie sobie radzimy, ale z każdym kolejnym wyzwaniem zaczynamy czuć się troszkę bardziej zmęczeni, tracić entuzjazm i im bardziej się stresujemy, tym bardziej opadamy z sił. I jeśli takich sytuacji mamy wiele i regeneracja wymaga troszkę więcej czasu niż te sytuacje nam się rodzą i powstają, to możemy spotkać się z takim wypaleniem się. I wtedy nawet najmniejsze, rutynowe, proste zadanie może stać się tą ostatnią kroplą, które nas postawi do tego za dużo. Czwartą grupę wydarzeń możemy opisać zbyt mało przez zbyt długo, czyli wyczerpanie się. W sytuacjach, w których coś robimy własnym kosztem, czy to z własnego wyboru, czy z braku wyboru, my wchodzimy do takiej sytuacji, wiedząc, że mamy za mało zasobu. I czasami tak musimy zrobić, bo życie pisze różne scenariusze i czasami coś się wydarzy w rodzinie, z dziećmi, z rodzicami, z najbliższymi, z przyjaciółmi. I chcemy im pomóc i wyjdziemy w taką sytuację. I krótkotrwale takie rozwiązanie może być dobrym. Natomiast im dłużej dajemy siebie za dużo, bo mamy za mało zasobu, im dłużej będziemy w takiej sytuacji trwać, tym w perspektywie doprowadzi nas to do wyczerpania się. Poczujemy się wykorzystani, nadużyci i możemy się spotkać z chronicznym zmęczeniem i niechęcią do robienia czegokolwiek. Piąta grupa wydarzeń ma wspólnym poczucie bycie w pułapce, w sytuacji bez wyjścia, w których z różnych powodów, czasami dobrych powodów, jesteśmy zmuszani lub czujemy się pod taką presją do zachowania się wbrew sobie, wbrew własnym wartościom. Może to sprawić, że stracimy szacunek do samych siebie, popadniemy w taką rezygnację, frustrację, bezsilność i na dłuższą metę też możemy się doprowadzić do chronicznego zmęczenia i niechęci do wykonywania najprostszych zadań. Jeśli Twoje doświadczenia życiowe pasują do powyższych opisów, to możesz nadal nosić w sobie urazy. Nie musisz, ale możesz. Mieć taki żal do siebie, do rodziny, przyjaciół, może nawet do całego świata za to, że coś takiego Cię spotkało. Ta uraza może być traumą i może mieć negatywny wpływ na Twoje zdrowie psychiczne. I to, że sobie nie radzisz z nią sama, to nie znaczy, że z Tobą coś jest nie tak. To znaczy, że to wydarzenie tak mocno Cię zraniło. I może potrzebujesz więcej wsparcia, lepszych narzędzi, a może nawet profesjonalnego wsparcia i pomocy. I w takiej pracy, w zdrowieniu, wychodzeniu z traumy jest bardzo ważnym zrozumienie, że zdrowienie to podróż do zdrowia psychicznego, do takiego emocjonalnego dobrobytu, w którym człowiek czuje się dobrze sam ze sobą. I takiej wspierającej relacji ze sobą życzę sobie i Wam.